No dobrze, jedźmy. Jaką mieć postawę? No. No dobrze. Entuzjazm czy powściągliwość? Odwaga czy ostrożność? Ale się mylicie straszliwie. W jednym i w drugim przypadku. Ale to była tak zwana wypucha. Tak ładnie żarło, nie? No i dupa. No dobrze. Entuzjazm czy powściągliwość? Jedno i drugie. Wy jako studenci, jako ludzie młodzi w sensie tacy, że na tej piramidzie, która was spotyka za chwilę, czyli 20, 30, 40, 50, 60-latkowie, jesteście na dole, jesteście tymi młodszymi, którzy wchodzą w biznes, będziecie się stykali z tymi starszymi. I oni mają o was pewne wyobrażenie, pewne oczekiwania. Na przykład, że będziecie entuzjastyczni. To jest naturalne. Człowiek młody ma mieć dużo energii, ma mieć dużo entuzjazmu, ma mieć dużo optymizmu. I to jest oczekiwanie. Jeżeli tego nie masz, to jesteś inny. To trochę nie pasujesz do układanki młodego człowieka. Młody człowiek to on tu, mam czas, dam radę, to zrobię, tam to zrobię. Wszystko, wszędzie jest, go pełno. Potem ten entuzjazm staje się coraz mniejszy i na jakimś tam poziomie się zatrzymuje i sobie jedzie. Pod naporem doświadczeń życiowych. U niektórych wygasa zupełnie, ale tego nie polecam. Entuzjazm jest niesamowitym paliwem. Niesamowitym. Gdy wróciłem po pierwszym seminarium ubezpieczeniowym, budowania marketingu sieciowego, to nic nie wiedziałem o tym marketingu. Nic nie wiedziałem o produktach. Ale byłem tak nakręcony, że jak wpadłem do pokoju w akademiku, to 4 osoby przekonałem samym entuzjazmem. Już podpisywali, zapisywali się i w ogóle. A ja nic nie wiedziałem o tym. Tak to działa. I potem działa dokładnie tak samo. Natomiast powściągliwość jest potrzebna w określonych kontekstach. Nie? Bo jak spotykasz się z przedsiębiorcą, innym biznesmenem, sprzedawcą, wszystko jedno, partnerem do rozmowy, do biznesu, to dopasowujesz język do jego języka. Język, poziom energii i tak dalej do swojego klienta. Najpierw jest pacing, potem jest leading. Czyli najpierw się dopasowujesz, potem zaczynasz go prowadzić. Nie? Takie są podstawowe zasady. Więc ta powściągliwość jest czasem niezbędna. Teraz tak, odwaga, no pewnie. Szczególnie, że wszyscy podnieśliście zgodnie ręce lub prawie wszyscy. A ja chcę być przedsiębiorcą. No to przedsiębiorca potrzebuje przede wszystkim mnóstwo odwagi. Mnóstwo, żeby zderzać się z różnymi rzeczami, które będą się działy. Kontrahenci, wyłudzenia, urząd skarbowy, niezapłacone faktury, brak zamówień, płace, które trzeba zapłacić, a w kasie pusto, no i tak dalej, i tak dalej. Z tym się musisz zderzać, musisz mieć na to odwagę. To jest jak bokser, który wychodzi do ringu i wiesz, dostanie w gębę. Po prostu. Jesteś bokserem, tylko na innym ringu. Natomiast to cię nie może zaślepić. Ok? Czyli nie możesz iść tak bez opamiętania, bo dasz się nabrać, bo cię wykorzystają. Bo wiecie, jakie jest moje najsmutniejsze doświadczenie biznesowe? Chcecie wiedzieć? Kiedyś robiłem taki projekt Huty Szkła. Takiego dużego zakładu przetwórczego, tak go nazwijmy. Miał produkować szyby zespolone. Taka inwestycja za 20 milionów. Zrobiliśmy 4 wspólników, biznesplany, wszystko prawie dopięte na ostatni guzik, dotacja na 5 milionów pod to i tak dalej. Działka znaleziona, wszystko. I co się okazało w którymś momencie? Okazało się, że mój wspólnik, ich było 2 i nas było 2. I mój wspólnik, on miał inne wyobrażenie na temat robienia tego biznesu, bo on chciał sobie jeszcze coś na boku do kieszonki zahachmęcić przy sprzedaży działki. Tam sprzedaży, odkupienia, wnoszenia jej do spółki i tak dalej. I wtedy, może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz mnie to uderzyło, że nawet przyjaciel w określonych okolicznościach może chcieć się oszukać. I najsmutniejsze moje odkrycie biznesowe było takie, że są goście, których zajęciem zawodowym 24 na dobę, oni z tego żyją, jest oszukiwanie innych. Ja byłem nabity ideami, amerykańskimi książkami, życiem studenckim, sukcesami, których się oglądałem w telewizji, listami Forbesa, czy wprost, czy polityki.
Ja wierzyłem w to, że to jest takie super po prostu krystaliczne. Nie jest. Są ludzie, których zajęciem jest oszukanie ciebie. To nie to, że im się to wydarzyło, że oni nie chcieli, ale ktoś ich naciął, to oni nacięli ciebie. Doświadczałem tego wielokrotnie. Wielokrotnie. Przyjeżdżali do mnie goście, którzy mówili, proszę pana, zacznijmy handlować. 2 miliony, 1 milion, 100 tysięcy, 10 tysięcy, bardzo różne kwoty się pojawiały. I on przyjeżdżał tylko po to, żeby wyłudzić ode mnie towar, za który nie zapłaci. I oni się czają na różne sposoby. Przyjeżdżają dobrymi samochodami, świetnie się ubierają, przywożą certyfikaty, zaświadczenia z urzędów, podrobione dokumenty, mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy. Tylko po to, żeby ukraść twoje pieniądze. Ukradną, znikają. Nawet jak ich znajdziesz, to co zrobisz? No co zrobisz? To są goście, którzy działają po ciemnej stronie mocy. On podnosi słuchawkę, dzwoni, przyjeżdża 4 takich, co nie chcesz ich spotkać. Więc rozwiązania siłowe nie wchodzą w grę. Więc trzeba się ich wystrzegać. Ale to jest temat na inne szkolenie.